Cześć! Zapraszam na spotkanie z płytą serwerową Supermicro, napędzaną 2 procesorami Xeon o taktowaniu 2,4 GHz. Przetestuję dziś kontrolery dysków na złącze PCI-X. Mam tu 4-portowy kontroler Adapteka SATA, kontroler SCSI Ultra 160, 12-portowy kontroler SATA AMCC. Uruchamiam komputer. Pokazuje się piękne logo Supermicro. Wciskam klawisz Del, aby wejść do BIOSu. Ale najpierw muszę poczekać na inicjalizację wszystkich urządzeń. Po kolei uruchamiają się kontrolery. Pierwszy startuje kontroler SCSI na płycie głównej. Drugi kontroler to 12-portowy AMCC. Trzeci kontroler to 4-portowy Adaptek SATA. Jak widać, wykrył dysk SSD, na którym zainstaluję system. I czwarty kontroler to SCSI Adapteka. Wykrywa napęd taśmowy i CD-ROM. Zainstaluję dzisiaj idealny system dla tej płyty serwerowej, czyli Windows Vista. Komputer napędzają 2 procesory Xeon. Są to procesory z rdzeniem Prestonia z mikroarchitekturą NetBurst. Tak, to takie ulepszone Pentium 4. Procesory są wykonane w litografii 0,13 mikrona, posiadają niesamowite 512 KB pamięci cache L2 oraz technologię Hyperthreading. A dlaczego instaluję Vistę? Jest to ostatni z cywilnych systemów Windows, w którym program NT Backup obsługuje napęd taśm. Komputer startuje z płyty DVD. Ładuje się instalator. Instalator nie wykrył dysku. Ładuje odpowiedni sterownik z pendrive'a. Rozpoczyna się instalacja systemu. Po około 19 minutach pokazuje się pulpit. Zaglądam do menadżera urządzeń. Jak widać, system sam zainstalował kontrolery SCSI, a także napęd taśm. Program NT Backup wymaga do pracy doinstalowania obsługi urządzeń wymiennych. Instaluje się to poprzez panel sterowania. Instaluje także sterownik do kontrolera AMCC. Instaluje program zarządzający kontrolerem. Uruchamiam także Legacy Update i instaluję aktualizację. Po instalacji Windows NT Backup Restore Utility mogę już uruchomić program NT Backup. Sam program się włączył, ale coś jest nie tak i nie można wybrać napędu taśm. Czyżby coś nie tak ze sterownikami? Uruchamiam ponownie Legacy Update i po dłuższej chwili znalazł on aktualizację sterownika dla napędu taśmowego HP. Przy okazji zainstaluję także kartę dźwiękową Sound Blaster 128. Po kolejnym restarcie czas na próbę uruchomienia NT Backupu. Tym razem mogę już wybrać napęd taśm. Pokazuje się zawartość. Mam na taśmie Quake'a 2 i 3. Wybieram opcję przywracania danych i już po chwili pliki zaczynają się kopiować z taśmy na dysk twardy. Podłączam do kontrolera AMCC 5 dysków twardych i uruchamiam komputer. Wciskam kombinację klawiszy Alt-3, aby wejść do BIOSu kontrolera. Jak widać, kontroler wykrył wszystkie dyski. Zaznaczam dyski i wybieram opcję utworzenia nowej macierzy. Wybieram RAID 5. Jak widać, kontroler posiada 250 MB pamięci cache podtrzymywanej bateryjnie. Chociaż wbudowany akumulator jest już chyba całkowicie zużyty. Uruchamiam Windows i sprawdzam, czy macierz jest poprawnie wykryta. I tak, system widzi jeden dysk o pojemności niecałych 4 TB. Mogę teraz sprawdzić, jakie prędkości można uzyskać z kontrolera AMCC. Test odczytu jest bardzo nierówny. Prędkość waha się od około 150 do 80 MB na sekundę. Test zapisu jest już bardziej równy. Kontroler osiąga tu maksymalnie 164, a minimalnie 114 MB na sekundę. Dla porównania zrobiłem test odczytu dysku SSD podłączonego do kontrolera Adaptek. Dysk SSD osiągnął równiutko 211 MB na sekundę. Z ciekawości chciałem sprawdzić,
Czy da się przenieść system z dysku SSD na macierz RAID? Najpierw spróbowałem klonowania dysku programem Disk Genius. Wybieram z menu opcję klonowania. Ten program umożliwia klonowanie spod działającego systemu. Rozpoczyna się kopiowanie danych. Uruchamiam ponownie komputer, proces się powiódł, ale niestety system nie uruchomił się. Próbował się załadować, ale po chwili wyrzucał niebieski ekran. Ale nie poddałem się. Znalazłem starszą wersję Mini Tool Partition Wizard Free. Po raz kolejny uruchamiam klonowanie systemu. Wybieram dysk źródłowy i docelowy. Ten program wymaga uruchomienia ponownie komputera i pracuje w Windows Pre-Installation Environment (WinPE). Po kilkunastu minutach proces kopiowania zakończył się. Odłączyłem dysk SSD i w BIOSie przestawiłem kolejność bootowania na macierz RAID. System zaczyna się ładować. Chwila prawdy. I jest. Tym razem się udało. W zarządzaniu dyskami i menadżerze urządzeń widać tylko dysk z macierzy RAID. A czy na moim superkomputerze da się w coś pograć? Niestety, zintegrowana karta graficzna nie zapewnia akceleracji 3D. Można pograć tylko w gry potrafiące działać w trybie programowym. Czy pójdzie na tym Doom? Oczywiście. Można uruchomić także Quake'a 2. Z benchmarków zadziała na przykład Final Reality. Po całym dniu zmagań z BIOSem, sterownikami z pendrive'a, kontrolerami, które mają więcej portów niż przeciętny laptop gniazdek USB, mogę śmiało powiedzieć, Super Micro dało radę. 2 Xeony z epoki NetBursta co prawda nie łamią rekordów prędkości, ale z dumą udźwignęły Windows Vista, RAID 5 i nawet NT Backupa z taśmą pełną Quake'a. System się zainstalował, macierze działają, prędkości są jakie są, ale najważniejsze, wszystko gra. I tak kończy się ta serwerowa opowieść. Pełna kabli, BIOSów i niezłomnej wiary w sterowniki z 2007 roku. Czy ten komputer nadaje się do pracy? Jasne, do zabawy, tylko w klasyki, do emulowania klimatu dawnego centrum danych? Perfekcyjnie. A teraz wyłączam tę serwerową bestię, odstawiam taśmę na półkę i idę napić się herbaty. Zasłużyłem. Do następnego testu. Cześć!